Czy Polacy są toksyczni? O tym w dzisiejszym odcinku. Cześć! Cześć, witamy was, słuchajcie, na naszym, który to już 10? Okrągły. 10, słuchajcie, zbliżamy się powoli do końca sezonu, a dzisiaj mamy dla was Cebulandię, czyli określenie, które zostało wymyślone przez internautów, a dzisiaj przybliżymy wam jego znaczenie i podamy parę przykładów. Będzie ciekawie, będzie bogactwo, tak jak dzisiaj u nas w tle, ale zaczynamy z przytupem. Czas na intro. Bum. Bądź z nami, powiem, to zostanie między nami. Podcast między nami. Bądź z nami, pogadamy, co zostanie między nami. Podcast między nami. Potańczone? Potańczone? I ja tak samo, słuchajcie, kocham nasze intro. Kochasz nasze intro? No już chyba wszyscy o tym wiedzą. No dobra. Ciekawe, czy je kiedyś zmienimy. Wydaje mi się, że nie. Ono jest idealne, perfekcyjne, profesjonalne, doskonałe. cudowne. Takie między nami. Zachwyt. Słuchajcie, kochani. Zachwycam się. Dzisiaj przytoczymy wam parę historii. To znaczy, wchodzimy sobie na YouTube'a, wchodzimy sobie na Facebooka, wchodzimy sobie na każde social media i powiedzmy, że jest tam ktoś, kto coś robi. Coś robi w życiu. Może śpiewać, pisać wiersze i tak dalej. Wchodzimy w sekcję komentarzy. I tam się dzieje, i tam jest jazda bez trzymanki. I tu powinniśmy zadać pytanie, czy my potrafimy się cieszyć cudzym szczęściem? Wiesz co, my mamy takie głupie poczucie, że ktoś nam coś zabiera. Jak ktoś coś robi, to tak, kurczę, to mogłam być ja. To mogłam być ja, ale mi się nie chciało wstać, ruszyć z kanapy na przykład. Wiecie co? Nikt wam miejsca nie zabiera. Kiedyś mi to właśnie Lady Gaga powiedziała w ogóle Tobie. na koncercie. Znaczy, ja to zapamiętałem z koncertu, wiesz, bo to były tak ważne słowa. Ona mówi tak, to może być każdy z was, bo tak naprawdę, wiecie, miejsce jest nieograniczone a propos każdej jednej dziedziny życia na świecie. Wystarczy pchać się do przodu, samodyscyplina i tak dalej, próbować, aż się uda. Jak nie drzwiami, to oknem i mamy szansę wtedy rozwijać swoje marzenia, talenty, czy osiągnąć coś, co było dla nas takim Mount Everestem. Dokładnie. I teraz jest właśnie tak, że jak patrzymy na kogoś, kto już coś ma, to jest takie, kurde, do normalnej pracy byś poszedł, a nie lepisz garki z gliny. Albo robisz siebie wariata w internecie. Dokładnie. No i wchodzimy na Facebooka. Ktoś robi coś sprytnego, no i powiedzmy taki garnek sprzeda ci za twoją miesięczną pensję. Tak. Jeden garnek. Ty jesteś wściekła, że on w 2 dni zrobił twoje 30 dni. I stąd się chyba pojawia ta taka zgorzkniałość, mi się wydaje. Ja to jestem święcie przekonana, że w naszym narodzie od dziada, pradziada jest takie zakorzenione narzekanie. Ja muszę narzekać, no bo jak nie, to się uduszę. Wspomniałeś ten internet, odpalamy social media, czy jakiekolwiek artykuły, są sekcje komentarzy i tak czytając te komentarze, to można dostać ataku nerwicy, co najmniej. Można dostać jobla. Delikatnie Fajne mówiąc, słowo. bo my osobiście wewnętrznie zazdrościmy sukcesu Oczywiście, innym. że tak. Kiedy pojawiają się jakiekolwiek informacje, na przykład Eurowizja, która jest teraz na topie i będzie gorącym tematem, kiedy pojawia się informacja, kto zostanie reprezentantem przykładowo Polski, to zaraz w komentarzach Nie zasługuje, nie umie śpiewać, bo rodzice, nie wiem, są królami A w ogóle to jest keczupu, brzydka. to, tamto. Tak, jest brzydka, nie umie wyciągnąć, ma za chude biodra, nie umie chodzić w szpilkach, ma krzywy nos i tak dalej, i tak dalej. A ja wam dam chwilę, kochani. Zastanówcie się chwilę, bo znacie te przykłady. Skąd to się bierze? Bo sami wiecie, na co dzień się z nimi spotykacie, sami obserwujecie. Każdy z nas klika sobie gdzieś tam w sekcję komentarzy. Zastanawialiście się kiedyś, skąd to się w ogóle bierze? I czy w ogóle bierzecie w czymś takim udział? Bo nikt się z nas nie chce do tego przyznać, a wydaje mi się, że tak naprawdę połowa z nas coś takiego gdzieś tam, nawet jak nie pisze, to myśli. Ale no zobacz, te komentarze właśnie wspomniane, przeglądając komentarze w innych krajach, czegoś takiego nie ma. Jest wsparcie. Wiesz, chociaż my mieszkamy w Anglii, widać tę różnicę, ona jest odczuwalna w mentalności. Chcesz powiedzieć, że my, Polacy mieszkający w Anglii, nie jesteśmy aż tak zgorzkniali? Nie o tym mówię. Mówię tutaj, że jak mieszkamy w Anglii na co dzień i mamy styczność z tymi prawdziwymi Angolami, to nie ma tej takiej zawiści, nie ma tej zgorzkniałości. Kłóciłabym się z tobą. Myślisz? Nie przebywasz chyba na polonijnych grupach. Znaczy, ja nie mówię o Polakach mieszkających w Anglii, mówię o Anglikach mieszkających w Anglii. No oni zazwyczaj mieszkają w Anglii.
No różnie, też się mogą rozjeżdżać, ale nie, ja na przykład się nie spotkałem, dlatego, że jeżeli jest Anglik, to oni mają taką tendencję, żeby nie mówić, co myślą. Z racji tego, Oni że raczej mają są tacy, za przeproszeniem, słodko pierdzący. Są. Oni są nad wyraz grzeczni, są bardzo życzliwi i tak dalej. Tak, i nawet te komentarze, jeśli im się coś nie podoba, to nie ma takiego jadu, w którym pojadę Nie ma. jemu po rajtach, tylko gdzieś tam mimo wszystko jest wsparcie. My nie potrafimy. Jeszcze w tych sekcjach komentarzy, nie tylko jeśli mowa o hejcie, pojawiają się sami specjaliści. Oj, Ja tak. jestem najmądrzejszy, ja wiem to najlepiej. Czy to piłka nożna, czy skoki narciarskie, czy jakaś choroba, czy jakiś wypadek, czy wybory. To każdy wszystko wie najlepiej. Ciekawe skąd to się bierze, bo wiecie co, mi się kiedyś... Ja kiedyś sobie nad tym Myślałem. kontemplowałem i zastanawiałem się, że na przykład to są ludzie po prostu niewysłuchani. To są ludzie, którzy nie mają gdzie wywalić swoich mądrości, swojej rady. Ich zdanie jest po prostu gdzieś tam niepotrzebne w jego kręgu. Dlatego ten internet jest doskonałym miejscem, żeby móc powiedzieć, wrzucić swoje 5 groszy, na przykład powiedzieć Dodzi, jak ma śpiewać. No bo przecież nie potrafi, nie? ona nie ma pojęcia, trzeba jej powiedzieć. Trzeba powiedzieć na przykład, przepraszam, ale w tym też sam brałem udział, przyznaję się bez bicia, O! Beacie Kozidrak, że może już trochę tak łagodniej wypadałoby się na scenie. Jeśli mowa o Beacie, to życzymy dużo zdrowia, bo Oczywiście, ja wiem, przyda że... się w tym momencie i trzymamy kciuki, żeby szybko powróciła na scenę i zrobiła taki potężny show. Ale ja się jeszcze tak zastanawiam a propos tej polskiej mentalności, która się pojawia w tych komentarzach, nie w komentarzach, czy na to wpływ może miała nasza historia? Że my jesteśmy tacy jacy. Że były zabory, że były wojny, był PRL i Myślę, jesteśmy że my z takim założenia jesteśmy pesymistycznym, waleczni. ale jesteśmy takim pesymistycznym i nieufnym narodem mimo wszystko. Może i tak. Wiesz, nawet tak jak się z kimś gada i znamy stare i dobre powiedzenie, tak, hej, co tam u ciebie? Stara bida. No tak, to Nigdzie indziej tak nie ma. Jest tak, co u ciebie? Wszystko dobrze, a u ciebie? I nawet jak nie jest dobrze, to nie wyrzucasz z siebie tej negatywności, tego narzekactwa, tego marudzenia, bo nie każdy jest w stanie to przyjąć. Wiesz, każdy przechodzi przez jakiś problem, praktycznie codziennie, każdy jeden człowiek i ty narzekając, gdzieś tam mu dokładasz dodatkową myśl w głowie, która będzie go obciążała. Dlatego myślę, że tutaj tak nie robią, a w Polsce jest stara bida. Ja jeszcze zahaczę o ten PRL, który wspomniałam, że to może historyczne motywy mają wpływ na to, jak się zachowujemy. Czy ten PRL przypadkiem nie wpłynął na podejście do sukcesu i bogactwa, bo pewnie ukradł. Nie zarobił, tylko ukradł. Albo oszukał. Tak, w Polsce lubimy mówić, że kto kombinuje, ten żyje. Ale wiesz co, to jest akurat świetna cecha Polaków, czyli... No my potrafimy kombinować, jak mało kto, żaden chyba inny naród nie jest tak dokładnie dobry. o to chodzi, wiesz, ja na przykład znam ludzi, przepraszam, ale porównuję. Ja na przykład wiem, że jak nie mam, a potrzebuję, to ja to wykombinuję. Stanę na głowie, stanę na rzęsach i się uda. Jeżeli na przykład nie mam pracy, a muszę znaleźć pracę na już, ja nie zasnę. Wiesz o co chodzi? Będę siedzieć tak długo kombinować, aż się uda. I to jest świetna zdolność takiego przetrwania, którą akurat my Polacy wydaje mi się, że mamy we krwi. To też mamy. Narzekanie i zdolność przetrwania zdecydowanie mamy zakorzenione od dawna i potrafimy to wykorzystać w dobrej wierze. Tak samo jak potrafimy się zjednoczyć, kiedy trzeba. Tak. Mimo, że jesteśmy zazwyczaj Polak Polakowi wilkiem, to jeżeli Ale jest jakieś właśnie jak trzeba. ruszenie, czy ta Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy była powódź, czy cokolwiek, Tak. to jeden za drugim sru i działamy. Pamiętam. Nikt nie patrzy na nikogo wtedy. Nawet jak była ta sytuacja z Ukrainą i tak dalej, nie? Polacy ruszyli, robili paczki, Ale nawet jeździli pod granicę nawet i tak tutaj dalej. robiliśmy zbiórkę i to było niesamowite poruszenie. Nikt nie patrzył na to, że ja ciebie nie lubię, bo ty robisz coś, tylko dawaj, robimy razem. No właśnie przez to zjednoczenie my zwyciężyliśmy swój kraj z powrotem. My zostaliśmy tak czystym narodem, bo wiesz, w Polsce jest akurat najmniejsza multikulturowość, Tak. jeżeli chodzi o Europę. Dlatego, że stoimy, wiesz, za sobą murem. Akurat mi się przypomniała, była też akcja murem za bonusem. Nie wiem kompletnie skąd się to wzięło. Było, murem za Ale bonusem. Był hashtag murem za bonusem. Nie mam powiedzieć, kto to jest bonus, ale stoimy za nim murem. Fajnie było. Hip-hopy, rapy i te sprawy. No, także słuchajcie, ja nie chcę mówić, że tutaj jest lepiej albo tam jest gorzej, dlatego że różnice kulturowe wszędzie są.
są. Wszędzie są po prostu kompletnie różne od siebie i nie można ich do siebie porównywać. Aczkolwiek każda kultura ma swoje pewne cechy i pewne zachowania i właśnie to narzekactwo, zarówno jak i to zjednoczenie jest cechą Polaków, bym powiedział. To dlaczego jeszcze wśród Polaków jakikolwiek sukces budzi podejrzliwość? Wiesz co, ja ci powiem w ogóle coś innego, bo tak jak ja na przykład próbuję różnych rzeczy i zawsze się gdzieś tam czegoś boję, jak jest coś nowego, bo to jednak wychodzi potem na oko publiczne. I ja na przykład zacząłem z muzyką i zacząłem śpiewać i mówię tak, jedni mi piszą, lubię twoją muzykę, drudzy piszą, że lepiej rób makijaże czy coś tam, nie? I wiesz co ja wtedy robię? Idę sobie w sekcji komentarzy jakiegoś artysty, który rzeczywiście umie śpiewać, śpiewa poprawnie technicznie, zrobił świetną karierę. Niech to będzie Edyta Górniak, niech to będzie Lady Gaga, niech to będzie, Doda i tak dalej. Każdy jej pisze, jesteś za brzydka, jesteś za stara, nie umiesz śpiewać i tak dalej. I ja potem mówię tak, to może nie być to, że ja rzeczywiście robię coś źle, tylko to może być po prostu tak na wszelki wypadek. Ta cecha naszego narodu. Tak, powiem to muszę, bo się uduszę, tak jak już wspomniałam. Ja się wtedy lepiej czuję, wiesz? Wchodzę sobie, mówię tak, to nie chodzi konkretnie o mnie, to po prostu chodzi o kogokolwiek. Myślisz, że jedną z takich cech też jest mówienie ludziom, co jest dla nich dobre, że na przykład cokolwiek zrobisz, nawet nie w internecie, ale na żywo, chociażby patrz, idziemy na święta i oni tak, powinnaś już mieć męża, powinnaś już mieć dzieci. To jest takie nasze wychowanie, bo właśnie powinieneś mieć żonę, powinnaś mieć męża, powinniście mieć dzieci, czy też ukochany. Wam by się lepiej mieszkało na wsi. Albo ukochany temat, który różni wszystkie rodziny podczas kolacji wigilijnej. Zapisu było lepiej, a PO jest takie, siakie i owakie. Polityka to też mamy samych specjalistów w narodzie. To jest złoto, jeśli chodzi o sekcję komentarzy. Polecam sobie poczytać przy kawie. Jest ubaw po same nie miałem pachy. okazji. Nie miałeś jestem tak apolityczny. A to musisz nadrobić. Ja też nie jestem jakoś fanką polityki, ale lubię czasami poczytać takie komentarze. Można sporo się dowiedzieć i nieźle pośmiać. Ale właśnie, czy to wychowanie, czy polskie rodziny są przesadnie surowe i wymagające. Przez to my stajemy się takimi, a nie innymi ludźmi. Znaczy, wiesz co, to nawet nie tylko rodziny. To się dzieje wszędzie. Zobacz, że jak ja na przykład wchodzę sobie na transmisję na żywo, na live'a, to ludzie mówią tak, lepiej ci w takich włosach, tak powinieneś nosić, tak powinieneś się zachowywać, tak powinieneś się ubierać i tak dalej. Ludzie wiedzą lepiej, co jest dla ciebie dobre, mimo tego, że nie odgrywają jakichś specjalnych... Ja to zawsze mówię tak, nie płacą moich rachunków, nie podcierają mi pupy, to dlaczego miałbym... No ale wystawiasz się na to, że mogą cię komentować. Są te komentarze dostępne i każdy czuje się wtedy taki boss. Tak, wiesz co, sugestia jest super. Nie można nikogo absolutnie zmuszać do niczego, nie można im rozkazywać. Także na przykład fajnie jest zacząć zdanie, uwaga, moim zdaniem lepiej by było. Albo na przykład... Taka konstruktywna krytyka albo rada. Tak, nie możesz komuś powiedzieć na przykład noś takie paznokcie, albo masz się tak ubierać, wiesz co chodzi, a my mamy właśnie tendencję do robienia czegoś w ten sposób. Ja też się jeszcze zastanawiam a propos tych rodzin, czy... My byliśmy tak wychowywani, nasi rodzice, dziadkowi, że gdzieś tam w domu nie było takiego mocnego, odczuwalnego wsparcia emocjonalnego. Raczej byliśmy wychowywani na taki model twardziela. Czyli nie można opowiadać o uczuciach. Nie można opowiadać o uczuciach, masz być tak mocny. Nie można być miętkim, trzeba być twardym. Tak. I nie możesz się mazać, tylko być silnym. Tak, zaciśnij zęby i do przodu. Nawet był taki wierszyk za mało lata. Beksalala pojechała do szpitala. Znam to. A w szpitalu powiedzieli, takiej Beksy nie widzieli. A to ja znam inne. Ja znam Beksa, Lala w kącie stała i płakała. No, może co kraj to obyczaj, jak to mówią. No, ale mieszkaliśmy w tym samym kraju. Ale w dziwnych okolicznościach tam mieszkaliśmy. I w innych częściach. I może mi się wydawać, tak mi się wydaje, że to mogło mieć wpływ na takie tłumienie emocji, no bo nie pozwalali ci popłakać, bo facet nie płacze, bo kobiecie nie wypada, bo tamto, to jest złe. Ja do płaczu dorosłem. Wiesz, bo jak już sobie zamieszkałem sam, jak już mogłem podejmować własne decyzje, nie tłumaczyć się nikomu, ja bardzo lubię płakać. Tak oczyszczająco. Tak, ja sobie dałem pozwolenie na wszystko, co ja chcę mieć pozwolenie, wiesz? I potem jak sobie buduję świat i tak dalej, to świat się trochę do mnie dostosowywuje, dlatego, że ja nie będę...
nie będę zmieniać się tylko po to, żeby ładnie wyglądać albo żeby pasować do reszty, wiesz? Także ja jestem bardzo wrażliwą osobą, płaczę publicznie, płaczę prywatnie, mówię o uczuciach i tak dalej, zupełnie nie męsko i tak dalej, ale nie czuję się z tym ani trochę mniej facetem, wiesz? No ale widzisz, tak jak już zdążyliśmy powiedzieć, no to nigdy nie było pochwalane. Żyliśmy w takiej kulturze, a nie innej, że no masz być ten twardy. No tak, ale to się wynosi z domu, potem... I że te pokazywanie emocji to jest taki obciach, nie? Wiesz co, zawsze to, co mnie moja mama uczyła, to, że możesz być wychowany w konkretny sposób, ale jak już masz swoje dzieci, to możesz zrobić to lepiej. Więc jeżeli na przykład zauważasz coś takiego, że nie mogłaś eksponować swoich emocji, że nie mogłaś być tak naprawdę otwarta, tak bardzo sobą, jakbyś chciała, to teraz mając swoje dziecko właśnie możesz pokazać, że może zrobić zupełnie inaczej, że może zrobić tak, jak ty byś chciała, kiedy byłaś Pokazać mniejsza. świat z innej strony. Jeżeli macie ochotę, namawiamy do tego. Tak. Moja mama zawsze mówi tak, ja ci dam więcej niż miałam i ja cię wychowam lepiej niż ja byłam wychowana. I ona zawsze Bardzo mądre słowa. zawsze chciała tego ode mnie, żeby, o patrz, no my się gały. Jak chcesz, to płacz! No i chyba będę. Ja potwierdzam, zaszkliły się. No i ja akurat nie będę miał dzieci, nie mam dzieci, ale gdybym miał, to bym się na pewno kierował tymi słowami. To są bardzo mądre słowa, bardzo mądre przesłanie i wydaje mi się, że każdy powinien je wdrożyć. Jeżeli ma już rodzinę albo ma w planach, to warto. Też tak myślę. I pokazać tym dzieciom, czy nawet swojemu partnerowi, partnerce, że rozmawiajmy o emocjach. Chcesz popłakać, to popłacz. Chcesz pokrzyczeć, to pokrzycz. Wiesz- Chcesz rzucić talerzem, to rzuć. Czasem piszą do mnie ludzie, nie? Na przykład mówią tak, hej, wiesz co, mój syn jest homoseksualistą i tak dalej, i co ja mam robić? Jak ja mam się zachować? Wspierać. Ja wiem, tylko wiesz o co chodzi? Oni tego nie wiedzieli, Bo dlatego, to jest coś nowego dla nich. że Nikt tego nie uczy też. że byliśmy wychowywani w taki sposób, że jesteśmy wychowani w konkretny sposób i to jest jedyny prawidłowy sposób. Ale Wszystko tutaj inne też będzie... Kościół narzuca, tak? Wychowujemy się mocno w tej wierze katolickiej i narzuca, więc inna orientacja to już jest, Tak, nie wiem jak to ugryźć. I teraz właśnie, wiesz, czasy się zmieniają, my się zmieniamy i tak dalej, dorastamy do wielu rzeczy, staramy się nadążyć nad tym, dlatego my się cały czas musimy rzeczywiście uczyć życia. Ja uważam, że życie poszło naprzód. Jakby wiesz, teraz jest dużo bardziej kolorowo na świecie, dużo więcej się dzieje i tak dalej i my musimy gdzieś nam za tym nadgonić, aczkolwiek też nie musimy się na wszystko zgadzać. Jeżeli coś nas gryzie w oczy, jeżeli z czymś się nie zgadzamy, to też w porządku. Też powinniśmy sobie wyznaczyć granicę, której nie chcemy przekraczać i to też jest w porządku. I w razie co zaznaczać te granice, Mhm. a nie chować gdzieś głowę w piach i no dobra, bo nie umiem powiedzieć nie, na przykład. Ja wam jeszcze dam taki mały update, słuchajcie, odnośnie moich postanowień noworocznych, o których wam mówiłem. Tak w ogóle, dzień dobry, minęło mi 100 dni bez napojów wyskokowych. Brawo. Jestem z siebie dumny, aczkolwiek, słuchajcie, jednym z moich postanowień noworocznych było mówić, co myślę. Była moja asertywność, którą chciałem ćwiczyć i mam z tym problem. Ćwiczysz, ale ja powiem, że jest postęp. Ćwiczy. Myślisz? No, A mi się wydaje, że mam z tym ogromny problem. no nie jest Dużo to coś, myślę. do czego jesteś mocno tak przyzwyczajony i że mówisz pach, ale widać postępy. No to dobrze, oby tak dalej w takim razie, bo to jest coś, co mi przeszkadza. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że jeżeli mamy problem, nie musisz go zwalczać do zera, musisz go po prostu doprowadzić do momentu, w którym ci on przestaje przeszkadzać. I ja jeszcze tam nie dotarłem, ale chyba wszystko jest na dobrej drodze. No to dobra, to takim problemem mogą być sąsiedzi, którzy ci zazdroszczą, bo trawa za płotu jest bardziej zielona, bo ty masz tego Passata takiego memicznego, już bym powiedziała, i sąsiad będzie zazdrościł, bo ty pojechałeś na tygodniowe wakacje, na pewno ukradł, na pewno oszukuje, na pewno... To jest nasze ulubione, na pewno ukradł. Na pewno ukradł, na Tak, pewno. Wiecie co, czasy się na tyle zmieniły, że teraz nie pracujemy ciężko, tylko pracujemy sprytnie. Dlatego, że wcale nie musisz rzeczywiście spędzać 10 godzin w pracy, czy nawet brać podwójnych zmian, żeby mieć normalne pieniądze. Jest tyle sposobów na zarabianie pieniędzy, co bardzo ludzi drażni, bo jesteśmy przyzwyczajeni do systemu, że idziemy ciężko pracować i fizycznie, i psychicznie. A teraz tak wracając do tego, co powiedziałaś, nie wydaje mi się, żeby to aż tak często się praktykowało na żywo. O, dawno cię w Polsce nie było. Tak? Mi się Dawno wydaje, cię w że Polsce ludzie nie było. mówią w oczy. Albo nie w oczy, albo tak półsłówkami, albo wiesz, zaraz
Ty jesteś moim sąsiadem, no kurczę, takie auto, takie meble, to na pewno coś jest nie halo, ale już Krysi za drugiego płotu przy kawce obgadamy, nie? Wydaje mi się, że w oczy ci nie powiedzą, że nie powiedzą tak, a skąd niby masz to auto, a czemu masz takie, a nie gorsze? Tak, dlaczego ta wspomniana trawa u ciebie jest bardziej zielona niż u mnie? A dlaczego twoja żona jest szczuplejsza od mojej, na przykład? No, ta zazdrość taka sąsiedzka, to tak, A nie to też jest takie narzekanie. Nie uważasz, że na przykład sukcesy wpływają negatywnie na przyjaźnie? Nie potrafimy się cieszyć z czyichś sukcesów, nie potrafimy mówić nawet głośno o naszych własnych sukcesach. Bo się boimy. Bo się boimy, Tak. bo od samego początku jest nam wpajane, jak to mówią przysłowia, mądrością narodu, nie chwal dnia przed zachodem słońca, Tak. na przykład. Więc sukces nikomu Mój- nie mój powinno był- się Mój były chłopak powiedzieć. miał z tym ogromny problem. Zresztą sami wiecie, jeżeli śledzicie gdzieś tam mnie w internecie, że za każdym razem, jak coś dobrego się u mnie stało w życiu, to za chwilę powstawało parę fałszywych kont, powstawały jakieś treści na TikToku typu na przykład, nie wiem, wypuściłem kolekcję kosmetyków, a oni tak, no te kosmetyki to na pewno z Chin, za takie A pieniądze. wiem, i widziałam tak dalej. To cały czas komentarze tam i wisi. filmy. I tak naprawdę, Jest. wiecie co, to jest jednocześnie darmowe źródło publikacji, bardzo fajnie, dziękuję za To są exposure. dodatkowe zasięgi, nie? Tak, Rozgłos. ale właśnie sukces boli ludzi. Boli. I za każdym razem, jak się coś udało u mnie, to ja mogłem o tym posłuchać za chwilę właśnie z drugiego źródła. Ale to tak samo, ja nie pamiętam, czy myśmy o tym rozmawiali, czy nie, ale bardzo często ten sukces najbardziej boli naszych najbliższych, czy kogoś z rodziny, czy przyjaciół i jak coś robisz, to zamiast odczuwać to wsparcie, a zalajkuje, a zostawi komentarz, a przekaże informacje dalej, nie ma, absolutnie nie, ale podgląda pierwszy. Ale wiesz, co jeszcze jest? Bo to jest takie... ja akurat tego nie praktykuję, ale widzę to w okolicy, nie? Powiedzmy, zaczniesz swój biznes i zaczniesz sprzedawać koszulki z nadrukiem, nie? Absolutnie wtedy u ciebie nie zrobię, tylko zrobię w drukarni obok To pewnie, nie o to chodzi. Przyjdą koledzy znajomi, zamiast zobaczyć, że robisz coś fajnego i dać ci wsparcie, To za chociażby darmo byś finansowe. wydrukował. Właśnie tak, a co po znajomości, to tak pół ceny albo Albo za za darmo. darmo, nie? Ale to ja bym się dla koleżanki wzięła. No, No bo to jest, ona lubi to jest takie takie typowo koszulki. polskie. Tak. To jest typowo polskie. To jest taka Żulerka. kwintesencja naszego narodu. My absolutnie, nie mówimy, nie, powinniśmy powiedzieć, że jest to w sumie złe i nie powinniśmy tego popierać, ale to jest z nami od zawsze. Jest. Ja akurat robię zupełnie na odwrót, wiesz? Ja też. Tak, jak ktoś na przykład robi coś fajnego i tak dalej, to ja właśnie pójdę, kupię 2 razy, albo coś tam, pójdę dalej, rozgłośnię to i tak dalej, bo ja lubię sukces, ja lubię ludzi, wiecie co ja lubię? Jak ktoś coś robi, a nie siedzi na dupie i Ale czeka na... wtedy to napędzamy się nawzajem. Tak. Mam takie wrażenie. Więc to takie przykre jest, że nie potrafimy się cieszyć, zwłaszcza sukcesów naszych, nie wiem, przyjaciół, znajomych, rodziny, no bo nie może mieć lepiej. Wiesz, co nie? ja zauważyłem przez takie portale plotkarskie, że bardzo często padają kwoty, padają pieniądze i tak na przykład... nie ma tego tutaj. Ja tego na przykład nie widziałem, ale widziałem to bardzo w Polsce, typu na przykład Kasia Cichopek wyszła z domu w spodniach za tyle i tyle. Albo z torebką za 100 000, Tak. albo samochodem za 1 000 000. Czemu- I żal de ściska. Czemu konkretnie ma to służyć? Tak naprawdę po co jest ten artykuł? Ja nie wiem, czy my wtedy sami się napędzamy, bo ona jest niby lepsza, bo ją stać, a mnie nie stać, bo jeżdżę starym Passatem. Czy to nie czymś? jest segregacja ludzi, żeby ci pokazać, że na przykład ty takiej nie masz. Na ciebie taką nie stać, to idź zobacz, jak ona sobie poszła z tym do sklepu. Ale potem na przykład pojawiają się komentarze. No nie rozumiem, dlaczego ona ma torebkę za 100 000. Mogłaby oddać na biedne dzieci. Na potrzebujących. Na zwierzątka, a nie się obnosić tą torebką. Tam. To jest też coś, co, wiesz co, jak ja odnosiłem sukces, taki byłem w szczycie mojej kariery, jeżeli chodzi o Skylicious. Ludzie do mnie bardzo często pisali, że tak, zarobisz pieniądze, powinieneś te pieniądze wydać tu i tu. Wiecie, co jest najfajniejsze? Że jeżeli zarobisz pieniądze w jakikolwiek sposób, To są twoje to pieniądze. są twoje pieniądze i zrobisz tym, co chcesz. Jak masz ochotę je zjeść, zjedz. Ja rozumiem, że na przykład są ludzie, którzy mogą spać na tych pieniądzach i właściwie mogliby pomóc wielu ludziom, ale koniec końców to jest ich wybór. To jest ich wybór, co oni z tym zrobią i na co będą chcieli przeznaczyć. Nie zaglądajmy nikomu do portfela A i my nie mamy mówmy, jak taką ma żyć. tendencję. Tak, my mamy taką tendencję, no bo mamy do tego prawo. I tak wracając do tego przykładu, że tak, Kasia Cichopek idzie z
torebką za tyle. Mamy dalej, na przykład nie mamy artykułu na przykład Doda fajnie zaśpiewała w Sopocie, tylko mamy wiecie ile Doda zarobiła za koncert? Tak, albo ile kosztowała jej kreacja, Tak, albo ile jakim wydała na samochodem fryzjera, przyjechała. Tak. albo to, albo tamto. Skąd się to bierze? Bo tak naprawdę Bo może my lubimy być zazdrośni. to musi czemuś służyć, wiesz? Oni muszą nam po coś to powiedzieć, tylko czemu? Jaką emocję w nas to wzbudza? Negatywną. Negatywną. Zazdrości. Czyli to jest nakręcanie afer, to jest wyciąganie żółci z naszych żołądków, żeby się Bo wylało. skoro wiemy, że nasz naród to lubi i że Polacy lubią tam potem skomentować, dorzucić swoje 5 groszy, no to wiadomo, że to się kliknie. No kliknie się. I ten komentarz jakiś tam zostanie. I jakiś tam Janusz dorzuci coś od siebie, Grażynka drugie Tak. i potem już idzie lawina Wiesz co, komentarzy. Ja się przyznam, że ja wchodzę w komentarze, czytam, serce mi ściska, bo... No, czasami są bardzo niemiłe. Ale siedzę i rzeczywiście czytam. Jest tego tak dużo, że mi się wydaje, że my się zamieniliśmy w takie stado wilków, którzy każdego ugryzą, kto się tylko pojawi gdziekolwiek. Moim zdaniem czasami powinniśmy się zastanowić, a co by było, jak ja bym była na miejscu tej osoby, która jest tam komentowana, Ale nie hejtowana, będziesz. albo nasze dziecko. Bo to Jak są ja bym się wtedy poczuła, nie? Ci ludzie, Czy miło by ci było? Ci ludzie, którzy z reguły właśnie komentują, którzy szydzą z innych, to są ludzie, którzy nigdy nie odważyli się zrobić czegoś publicznie. Nigdy nie odważyliby się zrealizować tego pomysłu na siebie, który mógłby przynieść im sławę i karierę, jeżeli by mieli na to ochotę, wiesz co chodzi. To są ludzie, którzy siedzą w tej bezpiecznej strefie, nie podjęli tego ryzyka i właśnie się złoszczą na tych, którzy mieli odwagę. Wiesz, które jeszcze komentarze są przerażające? Mi się zdarzyło parę takich dostać i to było takie, no dziwne, tak dziwnie się czułam sama ze sobą. Takie personalne życzenie tego, co najgorsze, nie chcę używać tych słów, no ale krzyżyk na drogę i wąchaj kwiatki od dołu. Ojej, wiesz ile razy mi I nie jestem w życzyli? stanie zrozumieć, co siedzi w głowie takiego człowieka, który siedzi po drugiej stronie ekranu i postanawia tobie, nie znając cię kompletnie, Życzyć końca. coś takiego napisać. Wiesz co, są różne etapy hejtu, są różne etapy. Ja słyszałem już wszystko. Wiesz, tak jak nawet widzisz na TikToku, nie? Wskakuje i ktoś, kto wejdzie dosłownie na 0,01 sekundy, rzuca wulgaryzmami, nie mając pojęcia, kim jestem, nie mając pojęcia nawet, jak brzmi mój głos, bo jeszcze nie miał okazji usłyszeć i leci. Skąd to się bierze, nie wiem, ale to też często przeradza się potem w groźby, właśnie w życzenia końca i tak dalej, w różnych słowach skierowanych w kierunku twojej rodziny, twoich dzieci, żeby Tak. twoje dziecko się urodziło potworem, albo bez nogi, albo coś tam. Przeklina ciebie 5 pokoleń wstecz i 5 do przodu. Trzeba być naprawdę bardzo, bardzo Nieszczęśliwym zepsutym, i zepsutym żeby człowiekiem. można było, nawet żeby przezgadło ci proszę takie słowa. Mi się wydaje, że są pewne etapy, pewne strefy, sfery, których się po prostu nie rusza. Czyli co, ten internet, ten Instagram, TikToki czy te wszystkie inne aplikacje podkręcają naszą frustrację w stosunku drugiej osoby? Wiesz co, mi się wydaje, że łatwo nas zamanipulować. To na pewno. Bardzo łatwo, dlatego, że my się dłużej nie zastanawiamy właściwie, po co się to pojawiło, nie? Na przykład tak, wracamy do Kasi Cichobek z tą torebką, No. wydaje się być bardzo niegroźne i tak dalej, ale to nas manipuluje, wyciąga z nas To co najgorsze, Tak. to co nie powinno się pojawić i potem jeszcze ta sekcja komentarza, a skoro ta napisała, ten napisał, to ja też napiszę. Założę lewe konto fejkowe i nikt mnie nie rozpozna. A to tak nie działa. Gdzieś przeczytałem coś bardzo sprytnego, wiesz, jak zrobić wiralowy post. I to jest tak genialne, że nie wiem. Słucham. Wybierasz sobie jakiś popularny temat i piszesz coś z błędem. Typu na przykład, nie wiem, że jak się cieszę, że na przykład Litwa wygrała Eurowizję w tym roku, takiej kibicowałem, nie? I wtedy każdy mądraliński przyjdzie ci powiedzieć, Sekcja ale jesteś ekspertów. głupi, przecież wygrała Estonia i coś tam, może byś się doedukował, może coś tam i zaraz masz zaangażowanie milion komentarzy Tak. i tak dalej, nie? Wystarczy po prostu coś przekręcić celowo, a zaraz się ludzie tak sfrustrują. No, każdy wtedy jest specjalistą w sekcji komentarzy. To ja się teraz jeszcze tak zastanawiam, czy porównywanie się to cecha taka nasza, polska, czy to jest globalny problem? Czy wszyscy się porównują, czy tylko my tak Polacy lubimy? Ja nie obserwuję całego świata, także tak naprawdę nie wiem ale nawet. to, co zdążyłeś zaobserwować. Ja widzę, że my na przykład w Anglii
bo ja jestem na wielu angielskich grupach, nie? Czy makijażowych, czy jakichś tam i tak dalej. Oni bardzo dużo się wspierają No właśnie. w najgłupszych tematach. No Ktoś na właśnie. przykład powie, bo wiesz, gram w te gry, nie? Ktoś tak mówi, zrobiłem zdjęcie, ale nie wiem, czy jest fajne. A tam wchodzę w komentarze i czytam, świetne jak na początek, nie poddawaj się, leć do przodu i tak dalej, albo napisz do mnie, ja ci pomogę i tak dalej. Tu to jest naprawdę na porządku dziennym. Nie wyolbrzymiam. Przysięgam wam, kurczę, z ręką na tam, gdzie chcecie mieć tą rękę. Na sercu. Dokładnie. A w Polsce jest tak, no, do niczego się nie nadajesz. To zdjęcie, nikt na nie nie będzie patrzeć. W ogóle i coś zamknij tam. się w domu i nigdy nie wychodź Tak. więcej, nie? Wiecie, ile rzeczy ja bym nie zrobił, gdybym tego słuchał? Bo zobaczcie, że na chwilę obecną ja próbowałem tak wielu rzeczy. Nie wszystko mi wyszło, ale koniec końców, jeżeli spróbuję, to mogę sobie zbudować swoją opinię, czy to jest dla mnie, czy nie. Ale gdybym słuchał, to bym prawdopodobnie nie spróbował 90% rzeczy, które próbowałem. Do odważnych świat należy. I jeżeli wy jesteście odważni, to w tym momencie zapraszamy tutaj. O, jeszcze nie było Tutaj. Uderz w dzwona, to Dzyń, zostanie dzyń. między nami. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Tam przy naszym awatarze na dole, jeżeli przycisk jest czerwony, należy go kliknąć, zmieni się w szary. Uderzcie wspomnianego dzwona, żeby być na bieżąco. No i zostawcie łapkę w górę. A ja muszę coś powiedzieć. A propos łapek, A powiedz. bo my mamy pod każdym odcinkiem Łapki w dół. dwie łapki w całe dół. dwie. Całe dwie łapki w dół i ja gorąco i serdecznie z tego miejsca pozdrawiam te osoby. Tak, plus, kochani, ja znam naszych Sherlocków. Możecie zgadywać, skąd te dwie łapki. Ja chyba wiem, ale nie powiem, ale pozdrawiam gorąco i serdecznie. Serduszko dla was. Buziaki. A to ja jeszcze coś powiem. O co? Co powiesz? Chciałem was po prostu, kochani, zachęcić do komentowania. Wiecie, o co chodzi? Jak będziecie sobie oglądać powtórkę czy coś tam, to na bieżąco komentujcie, a my postaramy się nawiązać z wami dialog. Żeby to nie było tak, że tylko my do was mówimy, tylko mamy konwersację, że możecie siedzieć między nami i możemy złapać tą łączność, chociaż nawet na powtórce. Zapraszamy gorąco i serdecznie. Sekcja komentarzy jest wasza. Czekamy na te pozytywne i negatywne. Wszystko bierzemy na klatę. O, tak. A my wracamy do naszego dzisiejszego tematu. Ja chciałabym zaznaczyć, że my mamy dzisiaj takie bardzo bogate tło. Tu aż kipi bogactwem. Louis tu, Louis tam, Louis siam. No i właśnie, jak to jest... Szmaragdy i diamenty. Cisza w temacie. Jak to jest, to znaczy już zaraz będziesz mógł się wypowiedzieć, więc kluczyk miej pod ręką. Jak to jest z naszą tą taką cebulandią, cebulowością, Polak cebulek. Co to się w ogóle wzięło, Cebulandia? Skąd to się wzięło? Cebulandia. Mi się to kojarzy ze wszystkich tych takich grup, gdzie pojawiają się linki do chińskich, niechińskich stron, gdzie tam pojawia się coś za niemalże grosika, złotóweczkę to ja znam i że trochę inną alert Cebulandię. cebula i wszystko, co jest najtańsze, to my kupujemy. Co jest na promce, takiej potężnej, to my kupujemy. To ja znam w ogóle inne określenie Cebulandii. No. Inne znaczenie. To ja znam tych, którzy się obnoszą. To też. Obnoszą się ze swoim majątkiem. Wiecie, o co chodzi? Czasami z AliExpress, ale majątkiem. Tak, i właśnie najlepiej jakby ten majątek był jak na największej promocji kupiony. Tak, i to są właśnie znamy te dresy z cekinowym Versace wybitym z Turcji. Tak. Znamy te torebki Louis Biedron. I Biedron. A wiesz co, ja bym chciała mieć taką siatkę z Biedronki. No, chciałabym. Nosiłabym z dumą. Ja się kiedyś ubrałem do Biedronki, w siatkę z Biedronki, wiesz? Tak jak masz reklamówkę z Biedronki, Tak. ja obciąłem dół, założyłem sobie jako t-shirt i poszłam na zakupy. Gdzieś mam w ogóle zdjęcia z tego. Tak znajdziesz, to chcę zobaczyć. Ja bym taką siateczkę chętnie przytuliła, ale tak, ta cebulandia, no to takie obnoszenie się. Nasze ulubione adios. Adios. Im więcej się świeci i widać tych logotypów, tym lepiej. Zobaczcie, jacy jesteśmy. Tak. O Fajni, Jezu, bogaci. I te czapki z daszkiem Gucci, wiesz które? Wiem, które. Wiesz które. I nereczka. O, nereczka musi być, z logiem koniecznie i bucik są jeszcze. Cebulandie. Tak, to jest Cebulandia. Oczywiście to nie jest nic złego, ubierajcie się jak chcecie, Tak. co wam w duszy gra, jeżeli się w tym Chodzi dobrze bardziej czujecie. o taki przesadny
żeby cię kuło w oczy. Żeby ta Kasia Cichopek nie była jedyna z tą torebką za 100 Oj tak, tysięcy. tylko że to właśnie nie jest tak, że ty nosisz torebkę, tylko ty nosisz wszystko. Wszystko, przez I z majtki, z skarpetki. takim logiem, żeby się nie zmieściło na tej koszulce. Tak, im więcej, tym lepiej. Niech skarpetki będą z Adiosa, spodnie Fendi, Pumby. z Pumby, pasek z Rucci, Tak. torebusia z czegoś tam. Tak. No, niech będzie. Im więcej, tym lepiej. Ta Cebulandia ma swój taki urok. No Znamy, powstały już te memy, znamy. nie memy. Takie lambadziarskie, ale fajne. Ma to swój urok. I to Tak. akurat mi się w naszym narodzie A podoba. wiecie co, ja nie mam z tym problemu. Nie mam z tym problemu. Śmieszy mnie, bo śmieszy, nie? Ale to jest po prostu rodzaj człowieka. Wiecie, mamy dresiki, mamy skwarki z Sopotu, mamy... Karyny. Mamy karyny i tak dalej. I mamy też właśnie te takie Bogactwo. bogate, takie cyganeria, wiesz. Bling, bling. A chodźcie sobie jak chcecie. Niech się wylewa to bogactwo na prawo i lewo. No, dokładnie. Kto bogatemu zabroni w końcu? Dokładnie. Ale wiesz co, zauważyłem tak teraz sobie przez przypadek, No. że my w Anglii też mamy coś takiego jednak, takie, może to nie jest zazdrość, tylko taka właśnie gadka o pieniądzach. Bo tak jak mamy w Polsce na przykład, że wiecie ile on zapłacił za tę torebkę, to przypomniały mi się takie filmiki, które były u nas na jakichś tam angielskich TikTokach, że na przykład jak ktoś idzie z jakimś łańcuchem z diamentami, to oni podchodzą i sprawdzają, czy te diamenty są prawdziwe. Tak, Nie wiem, czy tak, się tak, tak. przewinęło. Chociaż nie wiem, czy to nie jest bardziej w Stanach, że tutaj pewna grupa społeczna nosi te łańcuchy z diamentami, ale a propos tych podróbek i logotypów, które krzyczą, to myśmy tutaj mieli w Manchesterze tak zwaną jaskinię zła, że Cheatham tam cię Hill. przy Cheathamie, na Ja nigdy tam nie Przybery. wszedłem, bo ja Ale- się tak boję tej ulicy w ogóle, wiesz? Tam cię mogli porwać, nie? Właśnie tam. ja kiedyś- Chodź do sklepu, chodź. Ja kiedyś przechodziłem raz koło tej ulicy i zaczepiali mnie naprawdę na każdym rogu i to było tak, hey, you beautiful, where you Tak. from, where you live? Rolex. Tak, i ja mówię tak, Boże, oni mnie wciągną do tego sklepu. No bo to tak się kończy, a jak był najazd na przykład policji, to tam potrafiłeś utknąć na A długo ja i wytrwale. uciekłem, wiesz co, i nigdy tam nie wróciłem, byłem tam raz I już przez tam przypadek. osobiście nie wrócisz, bo jest to zamknięte na wieki wieków. Amen. I teraz Ja jaskinia zła wiesz, przyniosła się do internetu. Wbrew pozorom, ja szukałem tam mebli, bo A to nie. jak ja się prowadzałem tutaj, tam jest jeden sklep meblowy, który ma tak bardzo wszystko takie lustrzane, Bogactwo. diamentowe i tak dalej. Szukałem stołu i krzeseł, nie? Bo pomyślałem, że tam będzie taniej. Koniec końców nic nie kupiłem i uciekłem do domu, naprawdę. No to była przygoda życia. Byłam kiedyś tam z ciekawości i tego nie da się zapomnieć. No ale tak, wiecie co, jest na TikToku coś takiego, tak, jak pokazują, że widać, że wrócili z Turcji. A Louis V i przeszczep włosów. Tak, Aktualnie. przeszczep włosów i właśnie Louis Vuitton. Wszędzie, tak jak u nas. Dzień dobry. Dzień dobry. Bogactwo, blink, blink. Tu powinny teraz do dolary kapać i funty, tak na nas. Taki Zróbmy- deszcz. zróbmy Taki deszcz. Tak, blink, 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 blink. On Me. Puszczę nam dolary. Tak, euro, funty, wszystkie Tak. waluty. Takie. Monety, taki deszcz. Nie, że złoty deszcz, ale bogaty deszcz. Miedziany. Albo papierowy. Papierowy. Dobra, niby wiesz, śmiechy, chichy, niby fajnie, niby oglądaliśmy Polaków, nie? Ale tak po co jest ten materiał? Może po to, żebyśmy się trochę zastanowili, wiesz? Małymi kroczkami możemy w sumie zmieniać pewne przyzwyczajenia, pewne rzeczy, które zostały nam tam wpojone od małego. Warto się zmieniać w takich kwestiach. Wydaje mi się, że po prostu nawet jak już usiądziesz i zastanowisz, czy bierzesz w tym udział, czy rzeczywiście wywołuje to w tobie tą emocję, że wiesz, nawet jak nic nie napiszesz, nie? Przeczytasz taki artykuł i zaraz jest tak, ale bym powiedziała, albo bym napisała i tak dalej, nie? No to z tym już można coś zrobić. Jeżeli się zaczynasz zastanawiać, to już jest postęp, to już jest na dobrej drodze. Małymi kroczkami naprawdę można zmienić. Jak nie cały świat, to przynajmniej ten nasz i to, co nas otacza. Jak macie z tym problem, warto też poszukać pomocy gdzie indziej. Są dostępne w tych czasach terapie, nie terapie. Albo pomoc ginekologiczna, zależy co wam dolega. Jeżeli takiej pomocy potrzebujecie, to Dokładnie. jak najbardziej należy się badać. Ale wiesz co, tak naprawdę mamy tak świetnie świat rozwinięty w tym momencie, że co by nam się nie działo, to ta pomoc jest. Tak. Wszystko. Nie powinniśmy się bać i szukać, bo to nie jest żaden obciach, to nie jest nic złego, że potrzebujemy pomocy. I czy
Takie złorzeczenie, taki hejt, czy to można nazwać chorobą XXI wieku? Wiesz co, to mi się wydaje, że tak jak mówiliśmy, że dużo rzeczy się wylęgło w tym nowym świecie, łącznie z tymi ruchami LGBT, łącznie z modą na ADHD, depresję i tak dalej, to jak się pojawił internet, to tego jest po prostu coraz więcej. Przez tą anonimowość, to wiemy, bo dużo łatwiej jest mówić takie rzeczy, kiedy wiesz, że nic ci nie grozi, chociaż tak naprawdę to jest nieprawda, bo grozi tylko, że za dużo ludzi to odpuszcza. Pamiętajcie, nikt nie jest anonimowy w internecie. Nie Nawet jak jest. się podpiszecie Jaś Kowalski, a nazywacie się inaczej. No i pamiętajcie, że jak Nie pójdziecie jesteś jednak o tak krok anonimowy. dalej, tak jak mówiliśmy wcześniej, jeżeli chodzi o mowę nienawiści, to mówię tutaj o groźbach, o życzeniu końca i tak dalej, to wszystko jest karalne. To są bardzo poważne oskarżenia. Wiesz co, mi się wydaje, że nawet fajnym pomysłem będzie w którymś odcinku mocniej skupić się na tym hejcie, na stalkingu i podpowiedzieć też ludziom, z czym to się je, jak z tym walczyć, gdzie szukać pomocy, bo o tym zjawisku pewien czas temu w ogóle się nie mówiło. Wyszedł serial na Netflixie Reniferek i to Oglądałem. taki był wielki boom na ten stalking. Jeżeli ktoś was prześladuje, żaden problem, zgłoście. Policja jest od tego, żeby wam pomóc. Wiecie co? Ci stalkerzy z reguły wydają się być tacy właśnie niegroźni. I to jest najbardziej przerażające. A potem można się zdziwić. Bo to są z reguły ludzie, którzy są dla ciebie mili. To są ludzie, którzy nie chcesz im robić krzywdy, no bo przecież oni są po prostu pogubieni. Znaczy krzywdy, mówię o to chodzi, żeby ich nie zgłaszać i tak dalej, nie? I często po prostu im odpuszczamy, bo wydają się być bardzo łagodni. Ale ci ludzie potrzebują dosłownie momentu, żeby zrobić ci krzywdę. Wiesz co, ja mam taki... To nie jest rodzaj stalkerów, wiesz? To są ludzie, którzy mi źle życzą na moich transmisjach i to są ludzie, którzy są bardzo wiernymi oglądaczami od wielu lat. Najwięksi Tak, fani. i to jest na przykład, przychodzi taka pani, powiedzmy Jasia. Pani Jasia. Jasia numer 1 i ona mówi tak, jesteś brzydki, nienawidzę cię, powinieneś być taki i taki i w ogóle to nie mogę na ciebie patrzeć, nie? A potem patrzysz, że ta pani pojawia się na każdej transmisji i tak w sumie ma ikonkę 4 lata, obserwuje. Także takich mam, którzy niby źle mi życzą, ale wracają. Ale warto zgłębić ten temat i to na pewno zrobimy. No i co? Jesteśmy tym toksycznym narodem? Czy... No coś mamy, coś nam jest, ale... Bo to na pewno twoja wina, że ja tak zareagowałam. Bo to twoja wina, że masz torebkę za 100 000. Stąd moja reakcja. To już jest toksyczność. To No jest właśnie. To jest indywidualna cecha każdego człowieka, wiesz, bo ty mnie zmusiłeś, żebym to powiedziała. Bo ty się obnosisz z bogactwem. O, właśnie. Więc to jest twoja wina, więc jesteśmy Ja haruję toksycznym. na chleb, a ty z torebką taką? Tak, ty kupiłeś sobie taki samochód, a ja jeżdżę na rowerze. Ja pierdziu, a w ogóle to jak sobie kupiłeś 2 samochody, to oddaj mi jeden, bo przecież możesz sobie kupić następny, skoro tyle pieniędzy masz. Ale wiesz co, ja tutaj przytoczę Mata, bo to... nie wiem, czy... Ja muszę coś powiedzieć. Ty byłbyś chory, jakbyś kogoś nie przytoczył w naszej rozmowie cotygodniowej. Wiem. Musi. Zauważcie, w cecha. każdym odcinku Ale to ma bardzo dużo wspólnego z tematem akurat. Matt wygrał bardzo dużo pieniędzy w loterii, nie? no, I zaczyna się tak, ta zazdrość, nie? sąsiedzi, przyjaciele, rodzina. Odsunęło się od niego dużo ludzi, którym nie chciał dać po prostu pieniędzy za darmo, bo ludzie mają tak, skoro dostałeś, to daj. Mają taką tendencję. Daj. I on zaczynał tak, dostawać listy od ludzi, nieznajomych zupełnie. I to nie są listy typu, jestem w trudnej sytuacji, mógłbyś mi pomóc, tylko tak, potrzebuję tyle na to i jeszcze na to i syna chcę wysłać na studia i samochód spłacić do końca, nie? Dostawał bardzo dużo wiadomości od takich ludzi. Na przykład dzieciom w hospicjum i to w takim hospicjum, że te dzieci prawdopodobnie ostatni raz spędzają święta. Kupował im zabawki w ciemno. Nie wiedział, czy chłopcy, czy dziewczynki, czy coś tam. Kupował im wory, bo nie miał nawet możliwości ich zobaczyć, nie pozwalali mu. Tak, ze względów zdrowotnych. No i tak, następny rok przychodzi, on dostaje listę, tak, potrzebujemy takie zabawki i on stwierdził, że już mu to nie sprawia przyjemności, bo teraz automatycznie... Ktoś mu każe. Jest to wymóg, masz mi dać, bo masz, a nie ma dziękuję, jak ja to lubię mówić, ani dzień dobry, ani spierdalaj. Tego nie było. To jest takie określenie. I tak dalej. I właśnie ludzie nie potrafią się cieszyć tym, że dostałeś,
prawdopodobnie teraz... I o tym właśnie mówiliśmy na początku, tak. że nie potrafimy się cieszyć ze A szczęścia przytoczyłem to czegoś innego. dlatego, że to jest w Anglii. To jest angielska rodzina, to są angielscy ludzie dookoła, więc gdzieś tam też to mają. Ale moim zdaniem, jak się pojawia taka duża ilość pieniędzy, to jeszcze bardziej ta się zazdrość, to takie, bo dlaczego ty, a nie ja? Daj. Jest na pewno Jeszcze bardziej są się na to pewno dwa pojawia. rodzaje ludzi. Ludzie, którzy nagle są bardzo blisko, bardzo, bardzo dobrzy dla ciebie. No wiesz, dostałeś tego miliona, no to wiesz, ja to no to bym chciała, wyjdźmy gdzieś na kawę. wyjdźmy, albo wiesz, bym powiększyła sobie tu, odessała tam, Tak, a co i to jest dla właśnie ciebie? ten drugi, który tak, nie chcesz mi dać, to nie jesteś dobrym To przyjacielem. nara. Tak, nie odzywaj się do mnie. Tak, no i właśnie on się spotkał z takim ogromnym rozczarowaniem, patrząc po prostu na ludzi dookoła i tak dalej, ale przeszedł przez ten czas i tak wiadomo, że kto miał się wysypać, to się wysypał, kto został, to został, ale właśnie ci nieznajomi ludzie, którzy wysyłali, bo tak, muszę spłacić auto, wysłać syna na gdzieś tam i tak dalej, nie wyobrażam sobie przechodzić przez coś takiego. Różne ludzie mają pomysły. I to też jest toksyczne zachowanie. Jest. Wydaje mi się, że jeżeli na przykład nie zarobisz tych pieniędzy, a dostaniesz z jakiegokolwiek powodu, to ludzie myślą, że te pieniądze mają mniejszą wartość. Że to jest tak, dostałeś, to daj, a gdybyś zarobił, To też daj. to już nie jest tak, że masz darmowe pieniądze, tylko te No ale masz za dużo, to po co masz ci? za To daj. dużo, oddaj na potrzebujących. Oddaj na potrzebujących albo daj, nie? Mhm. Pewnie też się z tym spotykasz, jak w radio dostajesz maile, że na przykład wspierać zbiórki pieniędzy i tak dalej. Bardzo dużo. Nie daj Boże, odmówisz. Wiem, przeżywam to niejednokrotnie. W Zaraz kilka jesteś- zbiorek... Nie masz serca. Tak, nie masz serca, jesteś najgorsza, bo tamtej dziewczynce pomogłaś, bo tamtą zbiórkę nagłośniłaś. I jeszcze ta dziewczynka przez ciebie umrze. Nie, no na szczęście tam, gdzie... Bo nie pomogła. Tam, gdzie się pomogło, udało się, ale bardzo często te wiadomości, nie mówię, że wszystkie, bo niektóre naprawdę chwytają za serce i chciałbyś, ale nie masz takiej możliwości, żeby wszystkim pomóc, ale takie te wiadomości są, musisz mi pomóc, bo to jest twój zakichany obowiązek, że ty musisz nagłośnić moją zbiórkę, bo ty jesteś w mediach, to musisz, to jest twój zasrany obowiązek. I ja koniec końców przestaję odpisywać takim ludziom. Nigdy nie odpisuję już absolutnie na zbiórki, chyba że jest mi ktoś rzeczywiście bliski. Mhm. Dlatego, że za każdym razem, jak się wdajesz w dyskusję, albo odmówisz, albo coś tam, to bardzo różnie się to kończy. Czasami powiedzą, okej, nie ma sprawy, próbowałem, ale właśnie bardzo często są te niepotrzebne wyzwiska, niepotrzebne dyskusje, że nie masz serca, jesteś taki, coś tam, oby twojej rodzinie się to przydarzyło i wychodzą rogi, wychodzi z ciebie właśnie ten agresywny Polak. Dlatego już nie odpisuję absolutnie nikomu, bo ja jestem tą osobą, która pomaga po cichu. Ja mam wybrane swoje fundacje, ja bardziej pomagam zwierzętom niż ludziom, bo ja wolę schroniska, ja wolę, żeby... Jesteśmy im to winni, oni nie mają nikogo więcej. Pomagam po cichu, nikomu się nie tłumaczę ze swoich pieniędzy, ze swoich wyborów, ale po prostu chyba nie mam czasu weryfikować tych wszystkich zbiórek, kto mówi prawdę, kto... Bo dużo też jest Za oszustów. dużo tego jest, oczywiście. I myślą, że zakładając zbiórkę na chore dziecko, to uda mi się wykręcić miliony. A ciężko jest zweryfikować w dzisiejszych czasach, bo można podrobić wiele rzeczy. GoFundMe może założyć każdy. Przecież ja też miałem zbiórkę pieniędzy. Każdy może założyć. Dlatego powinno się uważać, komu pomagamy, jak pomagamy, ale to wszystko zależy od waszego podejścia, od tego, co macie w sercu, w głowie. Pomagajcie, bo też jest pomaganie fajne. Oczywiście. Kochani, chciałbym, żebyście pomyśleli, żeby ten odcinek przyniósł wam konkluzję, żebyście się zastanowili, czy bierzecie w tym udział, czy reagujecie w taki sposób, jak opowiadaliśmy, że widzicie coś złego, złego, czyjś sukces albo czyjeś cokolwiek. Nawet jeżeli ktoś, powiedzmy, tańczy jak łamaga, to czy czujesz tą powinność, że musisz mu powiedzieć, że ma przestać, bo robi z siebie pośmiewisko, nie? To jest coś, nad czym możemy pracować. To jest coś, co właśnie, nawet jeżeli kilku z nas zmieni, no to jest to krok w dobrym kierunku, żeby nam się lepiej żyło, bo koniec końców my tworzymy miejsce, w którym jesteśmy na tym Krótko świecie. mówiąc, czy my i wy jesteśmy toksyczni? Czy Polacy są tacy źli, jak mamy obraz w internecie o nas samych? No ja nie będę odpowiadać na to pytanie, ty też nie odpowiadaj. Poczekamy, żebyście wy odpowiedzieli w komentarzach.
Okej, kochani, tym miłym akcentem doszliśmy do końca odcinka. Myślę, że czas na To już jest koniec. na waszą ulubioną część odcinka, czyli Wierszyk. wierszyk. Ja to czuję się jak w podstawówce. Za każdym razem. Recytujemy. Recytujemy. No to 3, 2, 1. Usiądź z nami, pogadamy, to zostanie między nami. A wam, kochani, życzę miłego wieczoru, dobrych wyborów i wszystkiego, co najlepsze. Mniej hejtu, samych pozytywnych emocji dookoła. Zapraszamy na nasze sociale, Między Nami Podcast, a my widzimy i słyszymy się już za tydzień. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Pa, pa! Pa, pa, pa! Gorzej mu dzisiaj. Dzisiaj tak. Usiądź z nami, woda to zostanie między nami. Podcast między nami. Usiądź z nami, pogadamy, co zostanie